Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy bardzo smaczny boczek, peklowany i gotowany na parze. Jest to propozycja dla osób, które nie mają wędzarni, a piekarnik nie daje się ustawić na odpowiednią temperaturę. Tak przygotowany boczek jest kruchy, delikatny i bardzo smaczny. Składniki do przygotowania boczku: 1 kg boczku, 9 g soli kuchennej, 9 g soli peklującej, około 2 łyżeczki ulubionej przyprawy. Ja mam przyprawę do grilla, pół łyżeczki pieprzu. Będzie mi jeszcze potrzebny sznurek bawełniany do wędlin i siatka wędliniarska. Mój boczek jest cienki, można go zwinąć w rulon bez przecinania. Jeżeli boczek jest grubszy, przecinamy poziomo, nie docinamy do końca, tak żeby uzyskać długi płat mięsa. Boczek nakłuwam gęsto widelcem na całą grubość. Sól peklującą mieszam z solą kuchenną. Przekładam do solniczki, żeby było łatwo równomiernie posolić mięso. Solę cały boczek, aż skończy mi się sól w solniczce. Mięso solimy dookoła, nie zapominamy o bokach. Posypuję boczek przyprawą i pieprzem. Zwijam mięso w ciasny rulon. Związuję mocno sznurkiem w 3 miejscach. Jeżeli nie macie siatki, można użyć więcej sznurków. Odcinam kawałek siatki i wkładam boczek do siatki. Siatkę można kupić w sklepach z gospodarstwem domowych, w marketach Brico i Obi lub przez internet. Bywa również sprzedawana na metry na miejscowych targach. Moja siatka ma szerokość 6 cm bez rozciągania. Zawiązuję końce siatki i odcinam nadmiar. Boczek zawijam ciasno w folię, tak żeby przy mięsie było jak najmniej powietrza. Można użyć pakowarki próżniowej. Tak zapakowany boczek zostawiam w lodówce na 4 do 5 dni. Codziennie będę odwracać góra-dół. Najlepiej jest przykleić karteczkę z datą przygotowania i datą końca peklowania. Minęło 5 dni, boczek był codziennie przewracany.
Mięso wypuściło odrobinę soku. Zdejmuję folię. Boczek bardzo ładnie się zapeklował. Osuszam mięso ręcznikami papierowymi. Ponieważ ilość soli była odpowiednia, nie muszę płukać nadmiaru soli. Posypuję boczek przyprawą. Ja używam przyprawy do grilla, ale można użyć każdej, która odpowiada Waszej rodzinie. Dla dymnego aromatu posypuję papryką wędzoną słodką. Wbijam termometr w mięso tak, żeby punkt pomiaru temperatury był w środku batona. Boczek układam w naczyniu do gotowania na parze i będę gotować pod przykryciem do momentu, aż temperatura wewnątrz mięsa osiągnie 68 stopni Celsjusza. Po około 80-90 minutach temperatura wewnątrz boczku wynosi 68 stopni Celsjusza. Wyjmuję boczek i zostawiam do wystygnięcia. A następnie wkładam do lodówki na noc. Następnego dnia zdejmuję siatkę i sznurki i boczek jest gotowy do podania. Boczek bardzo ładnie zachowuje kształt i z łatwością można go kroić na cienkie plasterki. Tak wygląda boczek pokrojony w cienkie plasterki. Mięso jest kruche, delikatne i bardzo smaczne. Ten prosty w przygotowaniu boczek doskonale nadaje się na kanapki lub jako zimne mięso na stół, na spotkania z przyjaciółmi lub rodziną. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.